Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku serii poszukiwania detektorem. Za chwilę rozpocznę poszukiwania w tym oto pięknym lesie przy akompaniamencie leśnych ptaszków. Dzisiejszym sponsorem odcinka jest ten oto spray na komary i kleszcze. Nie podaję firmy ze względu na lokowanie produktu, a także ze względu na to, czy będzie skuteczny, czy też nie. Jeżeli będzie skuteczny, no to Wam powiem zainteresowanym, powiem, cóż to za nazwa, a jeżeli nie, to nawet o nim nie wspomnę. Tak więc zaczynamy poszukiwania. Co będzie, tego się na pewno dowiecie w trakcie trwania tego odcinku. Tak więc zapraszam serdecznie. No moi kochani, już tak chodzę dobre pół godziny. Dopiero teraz wyskoczyło mi coś, co przypomina monetę. Sygnał miałem 70. Ale chciałem Wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Kleszcze. Kleszcze i szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. To się nazywa borelioza. Jaki jest koszt? Słuchajcie, szczepionka składa się bodajże z 4 dawek. Każda dawka kosztuje 160 zł. Między pierwszą a drugą dawką jest czas chyba 2 tygodni, 2 lub 3. Między drugą a trzecią to już są chyba 3 miesiące. Ja jakieś 3 tygodnie temu zażyłem pierwszą dawkę i jutro będzie druga. No, taka ciekawostka chciałem Wam właśnie tylko powiedzieć odnośnie szczepionek. A teraz wróćmy do krągłości. Na razie jeszcze nie wiem. Wy możliwe, że wiecie, ponieważ telefon ma lepsze skupienie. Ja oczyszczę i zaraz się załączę. No cóż, wielkie nadzieje. A tu tylko 5 groszy PRL. Rocznik bodajże 49. Obrączka leżąca na wierzchu, pewnie świeżo zabitego ptaszka. Już sprawdzam rocznik 22. No to świeże. Tu jest druga, bo też nie pokazywałem Wam, ale no jak już druga wpadła, to można pokazać z tego samego rocznika. A wracając do tej szczepionki, no czy warto, czy nie warto? Według mnie warto. Ja jestem sceptykiem i może bym się nie zaszczepił, gdyby nie fakt, że w przeciągu tam kilku lat spotkałem się, niektórzy z moich znajomych załapali tego bakcyla wrednego i mieli naprawdę poważne problemy zdrowotne. Czasami to się dokończyło nawet jakimś tam udarem. Tak więc no, ja wiem, że to nie jest tanie, przynajmniej moim zdaniem nie jest to tanie, 160 zł za dawkę. Tych dawek trzeba przyjąć 4. Ja myślę, że na trzeciej skończę, bo to pierwsza, druga to już jest taka główna dawka, a trzecia i czwarta to już jest przypominająca. No ale to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. No i coś fajnego mi wpadło. Jestem wśród takich pięknych brzezinek i nie tylko. I spójrzcie. Co to jest? Co to jest? Ja się pytam. Jakaś wpinka. Wydaje mi się, że deutschlandzka. Tutaj jeszcze są resztki igły.
No stan jest taki sobie, ale jakbyście wiedzieli, cóż to może być, to bardzo bym Was prosił o komentarz odpowiedni do tej znajdki. Ciężko tutaj mi wydedukować. Na pewno jakaś wpinka. Słaby stan, no bo to chyba z szajs metalu robione. Ale już jest fajna rzecz. No. Piękna głębokość. Głębokość ponad pointer. Pointer i jeszcze ciut. I co tam jest? Cóż tam się skrywa? Na samym dole. Już to wyciągam. I patrzę, że tam daleko, głęboko kryła się kopiejeczka. Proszę bardzo. No. Niedaleko była ta wpinka. Teraz kopiejeczka. Szukamy dalej. I międzywojnie odcinka zaliczone. 2. Rocznik może uda Wam się zobaczyć. Myk. 2 grosiki. Fajne miejsce. Już Wam pokazuję, jak to było. Taki sygnalik międzywojnie zawsze cieszy. Coś ciekawego tutaj w ściance dołu jest. Wyjdzie mi to teraz? Wyjdzie. Co to jest? Co to jest? Nie mam pojęcia. Miedziuszka. Hurra! Jest i Boratix. Dawno przeze mnie nie znaleziony Boratix. Tadam. Zobaczcie, jaki stan. Boratix. Boratix koronny. No zobaczcie. Pięknie, nie? Wszystko ładnie widać. Ładna boratynka. Cieszę się, bo już dawno nie znalazłem. A że dawno nie znalazłem, sygnał to był jak dzwon, taki wyraźny. To ja już Wam pokazuję, jak to było. Ojej. 69,70. Piękny sygnał. No i boratynka w ładnym stanie. Pogoda zmienną jest, ale warunki i tak idealne do kopania. Coś to takiego jest, przypomina to guzik, ale, a nie, to jest guzik. Jest guzik, tylko takie uszko ma rozdarte. Namierzyłem coś ciekawego. Jeszcze tego nie wyjąłem. Jest tu tam w dziurce. Jak widzicie, kształt jakiejś blaszki. A to może być śmieć oczywiście. Nie zidentyfikowałem jeszcze. Spójrzcie, coś takiego.
Nie wiem, czy uda mi się tak od razu wydostać. Chyba nie. Dobra, to jak tylko to wydostanę, się włączę. No dobra, podwadziłem łopatą. Wyciągamy. I co to jest? Jakaś stara puszeczka. Wygląda, jakby była pasta od butów albo puszka na jakiś krem. Jest tam coś jeszcze? Nie, tylko to. Ło. No cóż, ale adrenalina zawsze jest. Płyciutko, słuchajcie. Znam miejsce to bardzo dobrze i wiem, że najprawdopodobniej nigdy tutaj nie było poszukiwane. Kiedyś to było bardzo dawno temu, jakieś 60-70 lat temu, to jeszcze były pola. I można faktem znaleźć na wierzchu jakieś znajdki. Tutaj mamy chyba 5 fenoli w tym. No zobaczcie, taka głębokość była. Tyle. Zaraz pod warstwą humusu. Muchu wypadła. Tak, chyba 5 fenolków. No stan nieszczególny, wiadomo. Ale jest. Zobaczcie, praktycznie obok też jakiś sygnał 77 bodajże było. I też nie głęboko. Jeszcze nie wiem, co to za moneta. Wydaje mi się, że to też jakiś tak, to też jakiś fenolek. Przynajmniej tak mi się wydaje. No doczyszczę, to będę wiedział na 100%. Chyba tak, tak, jeden fenolek. Trzeba obejść to miejsce. Jeden dołek, drugi dołek. Tutaj trzeci. Tym razem jakiś zdobiony guziczek. Może Niemka się rozbierała. No. Tutaj jeden fenol, tu drugi. Tutaj guziczek. Tu się nakopałem, bo tam był jeszcze jeden sygnał, ale to tam gwóźdź. I tutaj trzeci dołek. I spójrzcie, kolejny guzik. I to wygląda na groszka niemieckiego. Ale on jest tak, jakby było tutaj coś palone. Tak wygląda. Jakby było coś palone. Tak więc trzeba dobrze sprawdzić, bo tutaj kiedyś przed wojną wiem, że tutaj po tej stronie była kolonia niemiecka. Wieś, można powiedzieć, wieś. Którą zamieszkiwali praktycznie tylko Niemcy. No dlatego trzeba szukać. No tak jak wam już wcześniej mówiłem, kręcę się tutaj i kolejna rzecz wyskoczyła. Dziwna, spójrzcie. Takie coś. Co to może być? Podstawka pod jajko? Ciekawe. No jak nic, tu było gospodarstwo. Kolejnym fantem tutaj z tych okolic jest naparstek. Super, naprawdę, już mi się podoba. Kolejny ślad pobytności. Kolejny chyba fenolek. Aha.
Tak, kolejny fenolek. No, fajne miejsce, naprawdę. Uwielbiam takie ciekawostki. No i cóż, kolejny fenol. Kolejny fenol odnaleziony. Masakra. Chyba to fenol. Może i nie fenol? Ciężko mi powiedzieć. No w każdym razie moneta stąd, ale chyba fenol. W każdym razie powiem wam taką ciekawostkę, bo tutaj dosłownie jest sygnał na sygnale i dużo złomu i właśnie kolorki wychodzą, a wokół, bo tam wcześniej chodziłem, wokół tego, przynajmniej z dwóch stron, praktycznie zero. Zero jakichkolwiek sygnałów, tylko tutaj dopiero się zaczęło coś dziać. Tak więc no, albo tu po prostu ktoś wywoził, nie wiem, popiół z pieca i rozsypywał, albo tu było jakieś gospodarstwo. W każdym razie żadnych szczątków, jakichś tam fundamentów, ani większych rzeczy jeszcze nie znalazłem. Mi się bardzo podoba. Koło zębate od zegarka. I proszę bardzo, kolejny jakiś dziwny element. Nie wiem, czy to nie jest od lampy naftowej, chyba tak. Jakaś taka ozdoba, tak więc ja sobie to miejsce naniosę w lokusie i... Bień! Jeszcze tu kurwa wrócimy! Z olem! Tak więc na pewno wrócimy. A więc moi kochani, czas na podsumowanie tego odcinka. Jak widzicie, sporo rzeczy tutaj nawpadało. Najpierw zaczniemy od złomu. Nawet cała harmonika, tego wam nie pokazywałem, to dosłownie leżało na wierzchu. Złomu nawpadało i to praktycznie w tym miejscu, gdzie prawdopodobnie było jakieś gospodarstwo, a ewentualnie jakiś poniemiecki śmietnik. Tutaj widzicie same fenolki, ile ich wypadało z tego miejsca. Do tego jeszcze te dwa guziki, w sumie 3. Tego wam nie pokazywałem, bo myślałem, że jest to plomba. Przepraszam, myślałem, że jest to kulka szrapnelowa taka spłaszczona, a jednak okazało się, że jest to plomba. Do tego taka pierdółka też z tamtego miejsca, ale nie potrafię określić, cóż to może być. Jakiś zlepek czy co? Nie sądzę. Do tego z poprzedniego miejsca mamy kopiejeczkę, boratyneczkę, a także międzywojnie. Tu jeszcze naparstek oczywiście. No i ta odznaka zimowa. W którymś z poprzednich odcinków miałem serii znaków drogowych, a to jest serii tarcz germańskich. Stan niestety taki jak widać. No, robione było to z szajs metalu, tak więc musiała być bardzo popularna. Jakaś pierdółeczka, PRL-ki, no tutaj koło zębate, to coś, nie wiem od czego to jest. Łódka nabojowa. No, troszkę tego będzie. Tak więc moi kochani, bardzo dziękuję za to, że oglądaliście odcinek do końca. Serdecznie was wszystkich pozdrawiam i zachęcam, a także zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Cześć, trzymajcie się.